Dlaczego święty Mikołaj przychodzi do dzieci i nie tylko w Polsce 6 grudnia? W Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji i wielu innych miejscach w Europie, na świecie święty Mikołaj przynosi prezenty właśnie 6 grudnia. W Polsce ten dzień nazywa się Mikołajki lub po prostu Dzień Świętego Mikołaja. Dlaczego? Aby opowiedzieć Wam dzisiaj historię świętego Mikołaja, posłużę się ilustracjami z pięknie wydanej książki pod tytułem Boże Narodzenie. Szczegóły do tej książki znajdą się w opisie lekcji. Zanim zacznę historię, odpowiem na pytanie, które zadają wszystkie dzieci. Czy święty Mikołaj istnieje naprawdę? Tak. Święty Mikołaj urodził się bardzo dawno temu, około roku 2070 i zapisał się w historii jako biskup Miry w Licji. Nie ma zbyt wielu źródeł historycznych na ten temat, ale wiemy, że urodził się w Patarze, czyli na terenach dzisiejszej Turcji, i urodził się w bardzo bogatej rodzinie. Biskup Mikołaj został świętym, ponieważ uratował żeglarzy i ocalił miasto przed głodem. I teraz fragment książki, o której wspominałam. Legenda głosi, że biskup Mikołaj pomógł kiedyś głodnym dzieciom mieszkającym w dużym mieście. Kupił warzywa, owoce, zboże, które następnie załadowano na duży statek i wyruszył z tym wszystkim w drogę. Kiedy dotarł na miejsce, gdzie panował głód, chodził od drzwi do drzwi, czyli dokładnie tak samo jak dzisiaj, i zostawiał na progu worek pełen zboża i kosz z owocami. Dzieci, które znalazły jedzenie, bardzo ucieszyły się, że nie będą już głodne. Od tamtej pory wierzy się, że święty Mikołaj każdego roku wraca na ziemię, by przynosić prezenty. Co jest jeszcze bardzo interesujące, w języku polskim mamy jedynie słowo, frazę święty Mikołaj. Święty po angielsku oznacza saint. Mikołaj jest to po prostu imię, które również nadawane jest chłopcom. Święty Mikołaj w Polsce jest to zarówno postać historyczna, jak i symbol tradycji bożonarodzeniowej. Skąd zatem wzięła się po angielsku nazwa Santa Claus? Święty Mikołaj po angielsku to jest Saint Nicholas. Dosłownie. Natomiast w języku niderlandzkim jest to, o ile dobrze wymawiam, Sinterklaas. Kiedy Holendrzy przybyli do Ameryki w 1614 roku, Sinterklaas, czyli holenderski święty Mikołaj, zyskał po prostu imię Santa Claus. Pod wpływem Amerykanów ta postać przeszła transformację i z biskupa Mikołaja, z pastorałem, stał się dziadkiem ubranym na czerwono, z różowymi policzkami i długą białą brodą, który podróżuje z saniami ciągniętymi przez renifery. Więc tak z biskupa stał się po prostu świętym Mikołajem, którego znamy obecnie z centrów handlowych, z kartek, zabawek, z telewizji, z filmów itd. No dobrze, dlaczego zatem świętujemy Mikołajki 6 grudnia, a nie w Boże Narodzenie? Święty Mikołaj, biskup, zmarł właśnie 6 grudnia. I w Polsce jest to również dzień, w którym obchodzimy imieniny Mikołaja, na pamiątkę i wspomnienie właśnie biskupa. Dlatego rano 6 grudnia w Polsce dzieci znajdują prezenty pod poduszką, w butach, które przygotowały dzień wcześniej, lub po prostu obok łóżka. W dawnych czasach 6 grudnia był jedynym dniem w Polsce, kiedy dostawaliśmy świąteczne prezenty. Ja na przykład nie dostawałam nigdy prezentów na Boże Narodzenie, dostawaliśmy jedynie prezenty właśnie 6 grudnia. Dopiero potem, pod wpływem głównie zachodnich zwyczajów, obdarowywanie prezentami stało się popularne również właśnie w Wigilię i w Boże Narodzenie. Do dziś w wielu polskich szkołach 6 grudnia też często organizowane są Mikołajki, podczas których dzieci wymieniają się prezentami. Jest to coś w rodzaju Secret Santa. Tradycją jest jednak, że większe prezenty Mikołaj i jego pomocnicy przynoszą na Boże Narodzenie, a małe prezenty
Święty Mikołaj symbolicznie zostawia dzieciom 6 grudnia. Mam nadzieję, że Święty Mikołaj również przyniesie Ci wymarzony prezent. Twoje dzisiejsze zadanie to opowiedzenie historii Świętego Mikołaja komuś, kto jej nie zna. Możesz to zrobić po polsku, jeśli na przykład masz polskojęzycznego partnera, partnerkę lub dwujęzyczne dzieci, albo po prostu możesz podzielić się tą historią z kimś, kto nigdy o Świętym Mikołaju nie słyszał. Do zobaczenia jutro.